Uszanowanie YouTube. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam wszystko, co ze sobą zabrałem na trasę małofatrańskiej stówki. Gdyż w momencie, jak Wy oglądacie ten odcinek, ja na tej trasie właśnie jestem, właśnie walczę z każdym kolejnym kilometrem. Także jeśli macie ochotę mnie śledzić, to znaczy moją pozycję, no to link do tego macie w opisie, a ja tymczasem zapraszam na intro i na prezentację całych tych wszystkich rzeczy. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Jak widzicie, tego wszystkiego jest dość sporo, tego wszystkiego, co ze sobą będę zabierał, ale zacznijmy prezentację może od prawej strony, bo po prawej stronie mam plecak 10-litrowy, do którego będę ten cały mandżur pakował. Do plecaka jest również przyczepiony gwizdek alarmowy. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzebny. I następnie, co wkładam do plecaka? Zacznijmy od pojemników na picie. Mam dwa. Pierwszy to jest ten zielony bukłak. On ma 2 litry i do niego będę wlewał izotonik, gdyż no, ten izotonik po prostu bardziej mnie nawadnia. Ale również skorzystam z soft flaska, do którego będę wlewał wodę i łącznie to mi da 2,5 litra picia, co mi się wydaje będzie wystarczającą ilością na te punkty między trasami, bo będą te punkty kontrolne oddalone między sobą o około kilkanaście kilometrów i myślę, te 2,5 litra picia mi na to wystarczy. Lecimy dalej, lecimy na lewo. Jest tutaj mój zegarek, mój Garmin Forerunner 935 XT, z którego jestem mega zadowolony. Jednak jego bateria na GPS-ie z wgraną trasą nie wytrzyma mi tylu godzin, jak długo będzie ten bieg trwał, no bo ja obstawiam, że zajmie mi to między 18 a 24 godziny. Dlatego znalazłem sobie na internetach taki oto dzynks, który montuję sobie tutaj pod zegarek. Tak o sobie wszczepiam. Do tego dołączam powerbank i jedną ręką to zrobię, czy nie zrobię. No ale nieważne. Do tego podłączę sobie powerbank i dzięki temu podczas biegu będę mógł ładować swój zegarek i nie bać się, że tę trasę zgubię. Poza tym również trasę mam wgraną na telefon, jakbym potrzebował, i na telefonie również mam wgrane wszelkie numery alarmowe do organizatorów biegu, ale również jak w przypadku gwizdka, miejmy nadzieję, że te telefony alarmowe nie będą potrzebne. Z rzeczy takich nazwałbym to BHP. Jest również bandaż elastyczny, jakby coś trzeba było owinąć. Jest folia NRC, jeśli bym się wychłodził, ale miejmy nadzieję, że to ani ten telefon, ani ten gwizdek nie będzie potrzebny, ale w razie czego lepiej to mieć. Dlatego również to ze sobą zabieram. No i też jest to wymagane regulaminem, co jest, mi się wydaje, dobre, żeby ludzi zmusić do tego, żeby te rzeczy dla podstawowej ochrony mieć ze sobą. Jeśli chodzi o strój, no to standardowe spodenki czarne, ale za to koszulka biała, z tego względu, że biały mniej przyciąga promienie słoneczne, wręcz je odbija. I dlatego w takim zestawie prosta biała koszulka i czarne spodenki będę biegł do 55 km, na którym jest przepak, i na tym przepaku się przebieram w no, taki sam strój. Również drugi zestaw, czarne spodenki, biała koszulka. Jeśli chodzi o buty, no to są moje Asics Trabuco Terra 2, z których jestem mega zadowolony. Ostatnio na kanale również robiłem ich testy, które jeśli oglądaliście, to wiecie, że wyszły zadowalająco dla mnie. Jeśli nie oglądaliście, no to zachęcam, żeby to nadrobić, zobaczyć, co ja o nich sądzę. Co dalej? Dalej, na głowę mam czapkę typu saharyjskiego. Szczerze mówiąc, przed tym biegiem nie wiedziałem o istnieniu takich czapek nawet, ale były
jako ekwipunek obowiązkowy na jeśli pogoda byłaby upalna, to wtedy taka czapka na tym biegu byłaby obowiązkowa. Raczej na szczęście uda się tego uniknąć, bo ma być koło 20 stopni i dzisiaj jeszcze ma popadać. Dlatego nie powinno być upału, ale uznałem, że ta czapka będzie dobrym pomysłem z tego względu, że pierwsze chroni przed słońcem głowę, a drugie też zasłania kark, co może być mocno przydatne. Jeśli chodzi o ochronę przed słońcem, no to również mam krem jak się mówi, krem przeciwsłoneczny, krem ochronny. No, wiecie, krem UV, Boże, nie wiem jak to się nazywa, krem do opalania, coś takiego, w sensie ochronny przed opalaniem, żeby, no bo długo będę na tym słońcu, to się nim nasmaruje. Dalej lecimy, było tam picie po prawej, to tutaj przekąski, ja ze sobą będę miał 6 łącznie batonów energetycznych i 9 żeli, jeśli dobrze liczę. 6 z tych żeli będą żelami z kofeiną, 3 będą bez kofeiny i również te żele, jak i batony podzielę sobie między start, a między ten przepak, który będzie w połowie biegu, także na początku będę miał połowę tych żeli, połowę tych batonów ze sobą. A tu jeszcze jedna rzecz odnośnie BHP biegu, czyli no lepiej mieć ze sobą gotówkę. Również ze sobą będę miał też kartę, ale z oczywistych względów karty Wam nie pokazuję. Tak samo jak Wam nie pokazuję dowodu osobistego, który też podczas biegania w górach lepiej ze sobą mieć, a tym bardziej podczas biegania w górach za granicą. Dalej, tutaj mam kurtkę. Kurtka jest zupełnie przeciwdeszczowa. Tą przeciwdeszczowość określa się jakąś profesjonalną jednostką, co się nazywa 10 tysięcy czegoś na D. Nie pamiętam dokładnie, nie będę Wam mówił, żeby Was nie ściemnić, ale chodzi o to, żeby kurtka nie miała żadnych punktów, w których będzie mogła przemakać, tak żeby naprawdę mocne ulewy przetrzymała, żebym ja nie zwógł, żeby nie było mi zimno. I taką kurtkę mam, jak widzicie, mało zajmuje, no ale na szczęście nie zapowiada się na ulewy. Także oby tych ulew udało się uniknąć, żeby tych ulew nie było, ale w razie czego ta kurtka jest, czy nawet jak w nocy będzie mi zimno, no to jednak lepiej, żebym tę kurtkę miał. Co dalej? Dalej czołówka. Jedna jest na akumulator i do niej również mam ładowarkę. I druga czołówka na baterię. Do niej zabieram zestaw baterii, żebym też miał zmienny, także w nocy, nie wiem ile w tej nocy spędzę, bo start jest o 6 rano i jak wystartuję o tej 6, to zależnie od tego, jak dużo nadrobię na trasie, to po prostu mniej spędzę czasu w nocy, ale tak czy siak trzeba być przygotowanym na to, żeby w razie czego mieć ten sprzęt, który całą noc będzie świecił. Tutaj jeszcze odnośnie punktów żywnościowych, no to jest taki kubeczek składany, rozkładany, żeby można było na punktach się czegoś napić, bo na punktach w tym biegu jest bardzo eko. No i po prostu nie ma kółeczków plastikowych czy papierowych, trzeba mieć swoje. Ja taki mam składany, on dużo nie zajmuje, także warto mieć. I co dalej? Dalej tutaj kijki karbonowe składane z tyłu, doczepiane do plecaka. Raczej też z tymi kijkami już będę startował, bo start jest no dość mocno, dość ostro już jest pod górę na tych pierwszych kilometrach, bo na pierwszych chyba 12 kilometrach będzie 1000 metrów przewyższenia, dlatego już od startu będę z kijkami leciał i one będą mi towarzyszyć znaczną część trasy. Jeśli chodzi o ochronę taką karku ogólnie, czy nawet głowy, jak nie będę chciał czapki założyć, to zabieram ze sobą chustę wielofunkcyjną, bo również może mi się przydać, może mnie ochronić. I tutaj jeszcze jedna rzecz, którą muszę wyciągnąć z torby, bo o niej zapomniałem. W plecaku będę miał oczywiście zapasowe skarpetki. W razie tego, jakby mi po prostu te skarpetki, które mam na sobie, jakbym stanął w jakąś kałużę, gdzieś cokolwiek by mi się przemoczyło, żeby nie biec długo w mokrych butach,
żeby żadnych tam sobie odcisków nie porobić i tak dalej, tylko w razie potrzeby szybko te skarpetki przebrać. No i również w przepaku będę miał razem z zestawem tych rzeczy na zmianę kolejno oczywiście skarpetki, żeby sobie zmienić, bo to mi się wydaje będzie naprawdę ważny element biegu. I to wszystko, co ze sobą zabieram. Jak widzicie, trochę tego sprzętu jest, ale na szczęście myślę, że wszystko uda mi się zmieścić w moim plecaku, bo on jest dość obszerny. Też dodatkowo jeszcze mam... A właśnie, nie pokazałem wam. Jeszcze poza plecakiem mam pas. O, taki pas, w którym będę mógł sobie jeszcze troszkę rzeczy dopchać. Co mi się w plecaku nie zmieści, to do pasa co i dopcham, czy też to, co będę potrzebował mieć pod ręką, to do tego sobie schowam. A pod ręką oczywiście będę chciał mieć GoPro, żeby dla Was nagrać relacje. Będę miał też baterie zapasowe do GoPro, czy jakieś przekąski. Tak, żeby wiecie, pod ręką sobie chapnąć, przegryźć podczas biegu, marszu i lecieć dalej. Dlatego to już będzie wszystko, co ze sobą zabieram na ten jakże wymagający bieg górski. Oczywiście, jeśli nie chcecie przegapić relacji z tego biegu, no to zachęcam do subskrypcji kanału. A przed relacją, zanim ona wyjdzie na kanał, to naprawdę zachęcam do wsparcia mnie tak trochę mentalnie podczas tego biegu. Link do śledzenia mojego biegu macie w opisie. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za oglądanie i miejmy nadzieję, że bieg skończy się tak, jak ma się skończyć, czyli pomyślnie. Jak widzicie, troszkę się już stresuję, bo to zostało kilkanaście godzin do startu. Ale dobra, będzie dobrze. Dzięki za oglądanie. Widzimy się niebawem. Cześć!